Witajcie kochani! Nie samym TH Druid żyje, a więc dzisiaj przychodzę do Was z omówieniem druidowego solo hunta na Warlionach. Oprócz tradycyjnego poruszenia wszystkich aspektów hunta, czyli jakie EQ, runy itd., dodatkowo porównamy sobie, jak zmieniły się wykręcane tam liczby po wejściu zimowego update'u, także zapraszam do oglądania. Omawiane przeze mnie miejsce polowań znajduje się na Darashi i możemy dostać się na nie 3 różnymi drogami. Przez jaskinię z Werchenami, przez Lion's Rock oraz skrótem przez figurkę nad Lion's Rock. Dostęp do tej miejscówki zyskujemy podczas wykonywania An Ancient Void Quest. Link do spoilera zamieszczę w opisie pod filmem. Najlepiej jest wykonać go do końca, gdyż wtedy odblokowujemy sobie skrót, który jest najwygodniejszą opcją do dostania się na ten spot. Miejscówka składa się z 2 poziomów, -1 i -2. Z tym, że -2 jest dzielone czasami na East i West. Nas głównie będzie interesował poziom -1, gdyż jest tam najwięcej miejsca do biegania i sklejania fajnych lurek. Chociaż jeśli nie chcecie zaczynać przygody z tym spotem z grubej rury, albo -1 jest po prostu zajęte, to polecam przejść się na -2 West. Choć wiadomo, pieniążki i EX będą tam mniejsze. Na spocie spotkamy Werlion, Werlioness i White Lion, z tym, że tych ostatnich jest tam najmniej. Potwory te są wrażliwe na lód, a więc używamy tam run Avalanche. Świetnie tutaj sprawdzi się Ice Burst oraz Eternal Winter. Dodatkowo warto zauważyć, że wszystkie moby są dość mocno odporne na ziemię i śmierć, a więc nie przyda nam się tutaj ani wave ziemny, ani runy SD. Zamiast tego pojedyncze sztuki dobrze dobijać z Ultimate Ice Strike'a lub Frigo. Lewki zadają głównie obrażenia ze świętości, ognia i fizyki. Proporcje zależą głównie od naszego sposobu biegania. W moim przypadku, gdy stawałam z 3-4 mobami pod koniec klaty, po uwzględnieniu odporności wychodziło to mniej więcej tak. A więc przejdźmy do tego, jak się tam ubrać i segment ten zrobię trochę inaczej niż w poprzednich filmikach. Zacznę od przedstawienia tego, jakie itemy będziemy brać pod uwagę, komponując nasz ekwipunek, a potem, tak jak to było w poprzednich omówieniach, przedstawię Wam kilka gotowych setów. Zaczynając od hełmu. Tutaj nie mamy zbyt dużego wyboru, bo typowo pod odporności na ogień mamy tylko Falcon Circlet. W jego 2 imbusloty dajemy Magic Level i Mana Leech. Przechodząc do armorów, najtańszą wersją jest Firemind Raiment, który ma wbudowaną odporność na ogień, ale nie posiada imbuslota. Droższą wersją jest Midnight Tunic, który daje nam odporność na fizykę i mamy imbuslot, w którym możemy wsadzić odporność na ogień, świętość lub life leech. No i najdroższym armorem jest Soul Shroud i jego wielką zaletą jest to, że ma 2 imbusloty, a więc w jeden możemy wsadzić odporność na żywioł, a w drugi life leech. Oczywiście tańszą alternatywą jest Warwen Armor, który da nam dodatkowo odporność od fizyki, jednak stracimy 4 M-levele. Dalej mamy spodnie i najtańsze są Magma Legi, jednak polecałabym tutaj dołożyć grosza i kupić Soulful Legi, które oprócz odporności na świętość dadzą nam +1 Magic Level. No a jeśli ktoś jest bogatym druidem, to najlepszą opcją są Soul Stridery ze względu na wbudowaną odporność na ogień i 3 Magic Levele. Następne mamy spellbooki i do wyboru mamy między Umbralem a Eldrishem. Oba mają wbudowane odporności na ogień, oba dają tyle samo Magic Levela i w oba wsadzimy imbu na świętość. Różnicą jest to, że Eldritch jest droższy i ma wbudowany Earth Magic Level i zwiększenie Magic Shielda, więc na ten spot jest nadmiarowy, aczkolwiek umieszczę go w zestawieniu, bo ktoś może akurat go mieć w plecaku. Oczywiście w proponowanych umieściłam tylko spellbooki idealnie pasujące pod ten spot, ale jeśli nie masz któregoś z tych 2, to możesz po prostu wziąć ten co masz i wsadzić w niego imbu na odporność. Przechodząc do butów, nie mamy tutaj zbyt dużego wyboru. Mamy albo Magma Bootsy, które dadzą nam odporność na ogień, albo każde inne, które dadzą nam Magic Level. Dobór obuwia zależy od naszego poziomu i reszty EQ. W miejsce torcza możemy włożyć Lead Torcha lub Suncatchera. I tutaj bym radziła jednak kierować się w tą odporność na świętość, gdyż jak możecie zobaczyć, jest mało itemów, które mają ją wbudowaną. Co do amuletów, mamy magmę, która da nam odporność na ogień, ale musimy pilnować na niej ładunków i nie jest najlepszym rozwiązaniem na ten spot. Rainbow Necklace, które da nam zarówno odporność na ogień i fizykę, jest o wiele lepsze
i zauważyłam, że niższe levele na nim biegają na tym spocie. Jest również The Urgi, który da nam odporność na fizykę i plus 3 levele, więc na wyższym levelu, gdy nasza przeżywalność jest już pewniejsza, radziłabym na niego zmienić. Dalej jest temat ringa i na niższych levelach warto sobie użyć blisteringa, aby mieć tą dodatkową odporność na ogień. Na wyższych poziomach raczej się go nie używa, aby nie tracić silver tokenów. Arboar Link jest również fajną opcją, ale tylko w momencie, gdy zależy nam na jego rozładowaniu, aby na przykład mieć pełne 3 godziny na Team Hunt, albo po prostu biegać na rozładowanym, no bo i tak mam z niego odporność na ogień. Na pewno nie wydawałabym tutaj specjalnie 5 silver tokenów, no bo po prostu to się nie opłaca. No i na koniec została nam broń. Najtańszą opcją, która da nam dodatkową odporność na ogień oraz dodatkowe plus 2 Ice Magic levele jest Nagarot. Na Zamorze jej cena kręci się między 2 a 3 kk, a więc jest dość tania. Dalej typowa druidowa różdżka, czyli Cobra Rod. Tutaj plusem jest to, że mamy w nią wbudowany Life Leech, jednak pod względem zadawanych obrażeń z lodu wychodzi gorzej niż Naga. No i oczywiście, jeśli ktoś ma, to Soul Hexer jest mile widziany, mamy plus 5 leveli oraz wbudowany Life Leech i Mana Leech. Jak widzicie, w tym zestawieniu jest dość mało itemów z odpornością na świętość, a więc komponowanie setów warto rozpocząć właśnie od nich. Przejdźmy teraz do gotowych setów i tak jak to było w poprzednich filmikach, cena jest szacowana na podstawie marketu na serwerze Damura. Najbardziej budżetowy set kosztuje około 23 kk, jest on dość defensywny, mamy dużo odporności na ogień i świętość, ale nie mamy tutaj Life Leecha. Alternatywą jest korzystanie z Cobra Roda, który da nam mały Life Leech kosztem odporności od ognia i 2 levelami od obrażeń zadawanych z lodu. Również podobnie wychodzącym setem, ale dającym nam więcej odporności na fizyk oraz dodatkowy wampiryzm jest ten z Dwarven Armorem. Jedynym mankamentem jest to, że jest on o wiele droższy od poprzedniego i musimy więcej wydać pieniążków na imbu. Bardziej ofensywny set, którym podbijemy Magic Level kosztem odporności na ogień, to założenie do Urgika. Magma Bootsy zamieniamy na jakiekolwiek inne z Magic Levelem, a dodatkowo, aby zyskać Life Leecha i trochę odporności na ataki fizyczne, możemy ubrać Midnight Tunic. No i na koniec set na full wypasie, najlepiej wychodzący pod względem odporności oraz M-levela i jednocześnie najdroższy. Przejdźmy teraz do koła, które polecam sobie ustawić. W tle widzicie teraz przykładowe proponowane ustawienia koła dla różnych leveli postaci. Mi najlepiej biegało się na gałęzi, w której odblokowujemy Revelation Perk Twin Burst, bo lodowa wersja tego czaru robiła naprawdę fajną robotę na tym spocie. Do 550 poziomu jesteśmy w stanie odblokować tylko pierwszy stage Ice Bursta, a więc za resztę punktów polecam zahaczyć również o inne gałęzie. Perki oczywiście dobieramy tak, aby uzupełnić to, czego nam potrzeba, czyli na przykład widzimy, że brakuje nam many, idziemy w Mana Leecha, otrzymujemy za dużo obrażeń, rozwijamy Meditation lub HP oraz odporności itd. Co do czarmów, fajną opcją jest przyjście na ten spot na niższym poziomie z ekiem w duo, aby odblokować sobie te moby do bestiariusza. Na początek warto dać sobie Warlioness na dodge'a, gdyż znacznie ułatwia to nam przetrwanie. Natomiast Warliona miałam wrzuconego na low blowa i bardzo fajnie to wychodziło na spocie. No jedynym mankamentem jest to, że czasami kryt wejdzie ci z łeka, a czasami z różdżki, a więc jest duża rozbieżność tego dodatkowego damage'u. Na późniejszych levelach testowałam również Warlioness na pary i wychodziło ono lepiej niż Freeze, gdyż z Freeza dodatkowy damage wynosiłby około 188 punktów obrażeń, a z pary wahał się między 180 a 340 w zależności od tego, na jakim ataku potworowi wszedł. Przejdźmy do tego, jak biegać i na ekranie widzicie teraz drogi, które mi najbardziej odpowiadały. Oczywiście jest to tylko sugestia, a nie jedyny słuszny sposób biegania. Będąc na poziomie -2 West, warto wychodzić na -1, zbijać lurkę przy posągu, a biegając po -1, gdy nikt nie expi, również warto o nią zahaczyć. Również na -1 te 2 pokoje w prawym dolnym rogu można sobie rozdzielić na 2 osobne lurki, gdyż tam można dość mocno oberwać. Również niektórzy zahaczają o ten pokój, ale jest on dość mały i nie ma zbytnio gdzie biegać.
Na miejscówkę tą można już się wybrać od 400 poziomu, jednak aby czuć się tam w miarę bezpiecznie, polecałabym od 450. Ja tam zawitałam dopiero na 500, gdy wszystkie piętra Carnivore przestały mi wyrabiać. RAW Exp na tej miejscówce waha się pomiędzy 2,5 a 2,8 kk, a profit między 800 a 900 tysięcy na godzinę. Lód na tej miejscówce jest dość ciężki, a więc ja dla przykładu nie zbieram Twin Hooksów, Crystal Swordów i Serpent Swordów, gdyż biegając co chwilę od spota do depo, tracimy o wiele więcej expa i hajsu. Również na niższych poziomach można podarować sobie Warhammery, gdyż nie leci ich jakoś super dużo, a jeden zabiera aż 85 kapa. No i warto zrobić sobie imbu na plecak, aby jeszcze wydłużyć czas na tym spocie. Ja wbijając tam z kapem o wartości 4700 byłam w stanie wysiedzieć prawie 45 minut. Przed wejściem zimowego update'u na tym spocie byłam w stanie wykręcić maksymalnie 2,4 kk rawa expa na godzinę i około 600-700 kk profitu. A więc w porównaniu do teraz widać naprawdę fajną różnicę na plus. Na tym spocie również warto odpalić sobie preja na luta na Werlion lub Werlioness, gdyż jeszcze przed update'em pozwoliło mi to dobić aż do 900 tysięcy profitu na godzinę, a więc zakładam, że teraz przełożenie tego preja będzie jeszcze fajniejsze. Niestety nie testowałam tego jeszcze. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak pewnie mogliście zauważyć, filmiki na tym kanale pojawiają się coraz rzadziej, ale złapała mnie tibijska Team Huntowa rutyna i Zelda na Switchu wjechała trochę za mocno. Również nie chciałabym wymyślać i nagrywać odcinków na siłę, gdyż wiem, że nie będą one tak wartościowe, jakbym tego chciała. Ale możecie być pewni, że o was nie zapomniałam. Trzymajcie się cieplutko. Na razie!